Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Tematem dzisiejszego filmu są 3 czasowniki wiedzieć, znać i umieć, które szczególnie na początku mogą być problematyczne, a mianowicie kiedy ich używamy i jaka jest różnica między nimi. Na początku chciałbym, żebyście zobaczyli te przykłady i waszym zadaniem będzie zastanowienie się nad jakimś wzorem, nad znalezieniem reguły. Na początku przykłady z czasownikiem umieć. Umiem dobrze gotować. On umie grać na gitarze. Nie umiesz kłamać. Umiesz grać w tenisa? Oni umieją grać w szachy. Ona umie pisać po japońsku. Czasownik wiedzieć. Wiem, że Warszawa jest stolicą Polski. Wiem, co on powiedział. Wiesz, która jest godzina? Wiesz, gdzie oni mieszkają? Wiem, ile kosztuje ten dom. Wiem, kto to zrobił. I czasownik znać. Znam Warszawę. Znasz go? Znam język hiszpański. Znasz tę restaurację? Znam osobiście prezydenta miasta. Jak? Czy macie jakiś pomysł? Jeśli chcecie się chwilę zastanowić, to zastopujcie film, a ja zaczynam wyjaśniać. Zaczynamy od czasownika umieć. Umieć tego czasownika używamy, kiedy mówimy o jakichś umiejętnościach i zdolnościach, które posiadamy. Po czasowniku umieć najczęściej stoi bezokolicznik, czasownik w bezokoliczniku. Na przykład umiem śpiewać, umiem grać na pianinie, umiem tańczyć. Tak, na poprzednim slajdzie mieliśmy jeszcze więcej przykładów. Umiem dobrze gotować. Oni umieją grać w szachy. Tutaj, jeśli chcecie sobie przypomnieć, albo jest to dla was nowe, to zamieściłem koniugację tego czasownika. Następnie przechodzimy do czasownika wiedzieć. Wiedzieć, po czasowniku wiedzieć, najczęściej używamy tych małych słów. Że, gdzie, kiedy, ile, dlaczego, jak, co, kto, który. Czasownika wiedzieć używamy, kiedy mówimy o jakichś faktach. Tutaj też macie koniugację. I teraz kilka przykładów. Wiem, że Londyn jest stolicą Anglii. Wiem, dlaczego on to powiedział. Wiem, co jest w tym pudełku. I jeszcze tutaj kilka slajdów, kilka przykładów. Wiem, ile kosztuje ten dom. Wiesz, gdzie oni mieszkają? I na koniec czasownik znać. Po czasowniku znać stawiamy albo rzeczownik, albo zaimek osobowy. Znać kogoś albo znać coś. Na przykład znać jakieś miasto, znać jakąś osobę, znać jakiś język, znać jakieś miejsce. Tutaj też macie koniugację, jeśli chcecie powtórzyć. I kilka przykładów. Znam ją, znam język niemiecki, znam tego mężczyznę. Tutaj jeszcze przewinę do poprzedniego slajdu, żeby pokazać jeszcze kilka przykładów. Znasz go? Znasz tę restaurację? Ok, czy to jest dla was jasne? Mam nadzieję, że tak. I przejdziemy teraz do praktyki, żeby sprawdzić waszą wiedzę. Ćwiczenie pierwsze
musimy zdecydować, któregoś z czasowników powinniśmy użyć, wiedzieć, znać czy umieć. I musimy też pamiętać, żeby odmienić ten czasownik. I mamy pierwsze zdanie. Tę potrawę on dobrze grać w siatkówkę. Jego żonę jeździć na nartach. Jak się mówi po polsku hello? O której zaczyna się lekcja polskiego? One dobrze go. Ile kosztuje ten samochód? Dobrze język norweski. I 10. Surfować. Jak zawsze daję chwilę na zastanowienie i przechodzę do kolejnego slajdu z odpowiedziami. Zdanie pierwsze. Znasz tę potrawę? Mamy rzeczownik w bierniku, a więc jest to czasownik znać. On umie dobrze grać w siatkówkę. Tak, tutaj mówimy o jakiejś umiejętności, o zdolności. Gra w siatkówkę. Znasz jego żonę? Tutaj mamy pytanie o osobę. Jest to rzeczownik. Jego żonę. Umiecie jeździć na nartach? Jeździć na nartach, a więc umiejętność. Wiesz, jak się mówi po polsku cześć? Tak, mamy jedno z tych małych słów, jak. A więc jest to czasownik wiedzieć. Wiemy, o której zaczyna się lekcja polskiego. Tak samo jedno z tych małych słów mówimy o fakcie, o której zaczyna się lekcja polskiego. One dobrze go znają. Dlaczego tutaj czasownik znać? Ponieważ mamy zaimek osobowy. Zdanie 8. Wiesz, ile kosztuje ten samochód? Pytanie o fakt, o cenę samochodu. Mamy małe słowo ile, a więc czasownik wiedzieć. Znam dobrze język norweski. Znowu mamy powiedziane co znam, język norweski, rzeczownik, a więc czasownik znać. I ostatnie zdanie, umiem surfować. Umieć, ponieważ mamy jakąś umiejętność. Mówimy o umiejętności. Mam nadzieję, że nie mieliście żadnych problemów z rozwiązaniem tego ćwiczenia. Dajcie znać w komentarzach. W komentarzach zachęcam też do zostawiania waszych zdań. I powiedzcie mi też, co lubicie, czym się interesujecie i co lubicie robić. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. To by było na tyle. Jeśli chodzi o dzisiaj, bardzo proszę o łapki w górę, komentarze i subskrypcje. Zapraszam na kolejny film w następną niedzielę. Do zobaczenia i cześć.